Kiedyś były prostsze maszyny, nie było jakichś komputerów, też trzeba było jakby z maszyną się polubić. Nie trzeba było, można się maszyny bać, bo jak się ktoś boi, to gdzieś tam palca włoży czy coś, albo bezmyślnie pracuje. Nie? To jest wiertarka mojego pradziadka. To jest sprzęt już bardziej zaawansowany, tym wiercił dziadek. Ojciec mój już miał sprzęt z wyższej półki, 2 prędkości obrotowe. Naprawdę można się było narobić. Szafki nie, szafki się wtedy cicho nie domykały. To 3 szuflady na systemach z cichym domykiem to był bardzo wysoki standard 13 lat temu. Tak to mniej więcej wyglądało. No, w tej chwili to się bardzo zmienia. Ktoś, kto nie zmienia tego parku maszyn i nie jest czujny na to, co się dzieje na rynku, no to po kilku latach już pozostaje w tyle. Głupia sytuacja by była, gdyby przyszedł klient i chciał coś, czego my jeszcze nie mamy. A klienci są mocno zorientowani w tym, co w danym momencie da się, a czego nie da się. Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o taki rynek świadomości klienta w sferze zakupu produktu. Wie, czego oczekuje. Staram się zawsze do nich podejść indywidualnie. Staram się to zrobić w taki sposób, żeby ich zadowolić, ale drogi do tego są bardzo różne. Nazywam się Iza Bucka, od 20 lat jestem projektantem wnętrz i mebli. Jestem również panią stolarz. Prowadzę rodzinną firmę, kontynuuję rodzinną tradycję stolarską. Jak zaczynam projektować, to zawsze robię wywiad, bardzo dokładny i staram się określić potrzeby klienta. Później dokładnie słuchamy, co mu się podoba i próbujemy dopiero ten projekt funkcjonalny ubrać w jakąś formę. Także dla mnie osobiście to są 2 rzeczy, które muszą na równi ze sobą iść i wtedy to jest dopiero dobry projekt. Tworzymy wizualny aspekt tego projektu, czyli najpierw stawiamy na to, żeby on był ładny, zachwycający, no bo to spowoduje, że klient go zakupi. Natomiast w momencie, kiedy już mamy stworzony ten projekt wizualny, staramy się maksymalnie dopasować wyposażenie, tak by ta kuchnia, oprócz tego, że właśnie wizualnie jest bardzo ładna, była również ergonomiczna. Nie, no może trzeba klienta przekonać praktycznie. Jak mu się każe coś z szafki wyjąć i na kolana go rzucić, proszę sobie tam wyjrzeć, a jak się wysunie szufladę i klient ma do wszystkiego dostęp, to troszkę mu się wyłącza myślenie, jak ta kuchnia wygląda, tylko jak ja z tej kuchni będę korzystał. I to właściwie u klienta trzeba przełączyć to. Nazywam się Gosia Błaszczak i razem z mężem Piotrem prowadzimy firmę Vigo Meble. Mamy 4 salony, jak również stolarnię, która zajmuje się realizacją naszych projektów. Kuchnia faktycznie kiedyś była miejscem, w którym przygotowywało się posiłki, na tym praktycznie skupiali się klienci. W tym momencie większość domów opartych jest na planie otwartym. Natomiast są pewne standardy, których powinniśmy się trzymać, powinniśmy rozmawiać z klientem, by te strefy takie newralgiczne w kuchni były dobrze zagospodarowane. To na pewno strefa przy płycie grzewczej, to na pewno strefa przy zlewu zmywaku, to na pewno strefa do przechowywania. To są takie elementy podstawowe w kuchni, na które bardzo zwracamy uwagę, by były wygodne, były ergonomiczne, by były oparte na systemach, które objęte są dłuższą gwarancją i spowodują to, że ta kuchnia będzie przez lata funkcjonować. Ten proces technologiczny, który w kuchni się odbywa, powinien być oparty na bazie trójkąta. Czym bardziej jest ten trójkąt równoramienny, czyli ilość kroków w trakcie procesu produkcyjnego, którym gotowanie też jest, tym ta funkcja jest po prostu lepsza.
Jazda próba kuchni, bardzo fajne rozwiązanie, w ogóle mega pomysłowe. Nie? Klienci są zachwyceni, jak tylko ktoś pojedzie na tą jazdę i wraca stamtąd, mówi, że rewelacja. To jest jakby, jak to opisać, po prostu szafki na kółkach, tak? Można sobie kuchnię, tak jak ja to pokazuję klientom w 3D i możemy sobie to ustawiać w komputerze, tak oni w rzeczywistości mogą stanąć przed swoją przyszłą kuchnią, przejechać tymi szafkami, ustawić piekarnik tu, po chwili go obrócić. Układają kuchnię sami jak chcą, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają jakiś troszkę większy problem z wyobraźnią przestrzenną i nie wiedzą do końca, gdzie to będzie stało. To jazda próbna jest obowiązkowa. Po czasie potrafi na przykład zadzwonić i powiedzieć, że ten wyjazd do tego Bluma na ten układ jest, no to była najlepsza rzecz, jaką on mógł zrobić, bo on dopiero teraz to rozumie. A dla nas jest też wygoda, bo klient po takim układzie jestem praktycznie wraca do nas i on już wie, czego chce, a my mamy praktycznie cały projekt rozpisany na części pierwsze. Kiedyś faktycznie przechowywało się te produkty takie zapasowe w dodatkowych pomieszczeniach. W tym momencie powiększamy kuchnię, przez co musimy znaleźć miejsce w kuchni na przechowywanie tych produktów i tutaj faktycznie doskonale sprawdzają się szafy spiżarnie, które te produkty będą w stanie nam przechować, ale też będą wygodne po to, by nie nurkować tak zwanie do tych szaf, a wszystko sobie wyciągnąć pod nogi. Space Tower jest taką suchą lodówką, do której chowamy wszystko to, co się w lodówce nie powinno znaleźć. I stawiając je koło siebie, jakby ludziom rozwiązujemy bardzo dużo problemów. Mamy cały zapas pod ręką, przede wszystkim szybko wyładowujemy te zakupy. Także jak to ludziom przedstawiam, to jednak większość się decyduje i raczej są zadowoleni z tego rozwiązania. Nie słyszałem nigdy złego słowa na ten temat. Przede wszystkim w tej chwili taką ogromną walutą jest czas. Jeżeli chcemy coś zrobić w domu, chcielibyśmy to zrobić szybko. A szybko to znaczy, jeżeli wszystko ma swoje miejsce, jeżeli jest łatwo dostępne, jeżeli nie musimy zbyt dużo ruchów wykonywać, żeby do nich się po prostu dostać. Trzeba klientowi wytłumaczyć, dlatego mamy tutaj ekspozycję kilku kuchni, gdzie z klientem można popracować, zaprosić go tutaj do salonu sprzedaży, pokazać mu, jak to działa, żeby zobaczył różnicę. Tańsza prowadnica, droższa. Trzeba być osobą, która wie, jak pomóc klientowi. O tak. Wiadomo, że kuchnia jest na tyle dobra, na ile dobrych materiałów jest zrobiona. Przede wszystkim. Są elementy, które się w meblach nie zużywają i są mało istotne, ale wszystkie te ruchome rzeczy, tak nazwijmy, podnośniki, zawiasy, szuflady, prowadnice, to są rzeczy, które się zużywają. I wiadomo, jakość wpływa na to, jak ona długo wytrzyma. No i tyle. Powszechnie stosowanymi są już prowadnice z cichym domykiem, zawiasy z cichym domykiem. Bez cichego domyku praktycznie już nie stosujemy takich rozwiązań. Nazywam się Paweł Cwalina, prowadzę zakład stolarski. Firma nazywa się Wesoły Kornik. Zajmujemy się produkcją mebli na wymiar, przeróżnych, w zasadzie wszystkich. Dzięki czemu zawsze pojawiają się jakieś takie indywidualne, ciekawe kruczki, które mnie osobiście jarają, które uwielbiam robić. To wszystko jest jakby za czasem, tak? Teraz mamy taką tendencję, że deweloperzy te budynki robią jakby może nie coraz mniejsze, ale mieszkania są coraz mniejsze. I to też widać, że jest coraz większe parcie u ludzi, żeby jednak ta kuchnia, poza tym, że jest wygodna i że jest fajna, też była dobrze rozwinięta technologicznie. W ogóle szuflada od kosza na śmieci się otwiera częściej niż drzwi do domu. Stąd na przykład coraz większe zainteresowanie systemem ServoDrive, który już naprawdę w wielu kuchniach jest montowany. Ludzie po prostu tego chcą. Chcą iść z duchem czasu, chcą widzieć, że pewne rzeczy mogą być prostsze, mogą być załatwione szybciej. Sama elektryka jest bardzo komfortowa, bardzo wygodna i
I tak naprawdę, jak my temu klienta zapytamy, czy on chce te Servodrive Uno, bo kosztuje tyle czy tyle, to ten klient wtedy się zastanawia i on często z tego rezygnuje. Natomiast w momencie, kiedy on to kupi w pakiecie, no to nagle się okaże, że to on mówi: o, ja takie coś mam. My nie pytamy na przykład klienta, czy on chce mieć elektryczne otwieranie szuflady. Dla nas jest to już po prostu standard. Mój mąż jest żarłokiem. Mój mąż jest żarłokiem i muszę dużo gotować, a co nagotuję, to i tak wszystko zje i znowu muszę gotować. To ma swoje oczywiście dobre strony, bo to wszystko potem mogę klientom przekazać podczas spotkań i faktycznie doradzić tak bardziej od strony praktycznej. Czego nie robić, gdzie zostawić więcej blatów, gdzie zamontować szufladę, a gdzie może kosze. To ułatwia kontakt z klientem w momencie, kiedy sami gotujemy. Bloom zrobił coś bardzo niesamowitego tym podnośnikiem Aventus HF. Mianowicie udostępnił ludziom możliwość otworzenia całej kuchni albo jednym guzikiem, albo 2-3 ruchami otwieramy sobie całą kuchnię, mamy dostęp do wszystkich szafek, tak? Nie chodzimy, nie otwieramy i przede wszystkim one nam nie przeszkadzają. Działamy, później składamy i kuchnia jest z powrotem piękna, a my nie tracimy czasu na otwieranie i zamykanie szafek i też na szukanie, bo jak coś mamy otwarte, to wzrokowo od razu kątem oka nawet widzimy, gdzie ten produkt jest. To są rzeczy, które raz zainstalowane w takich meblach, one po prostu zostają do końca, tak? Więc wydaje mi się, że taka funkcjonalna, dobrze zaprojektowana kuchnia to są dobrze wydane pieniądze, bo one po prostu skracają nam czas wykonywania pewnych procesów, nazwijmy to domowych. Na pewno minusem pracy i samozatrudnienia, pracy u siebie jest to, że jest się w pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlaczego wybrałem jednoosobową działalność? Bo chciałem się realizować jakoś w życiu. Myślę, że nie pozwoliłoby mi się realizować opcja pracy u kogoś. Wiadomo, są lepsze momenty, są gorsze. Są takie momenty, że faktycznie można sobie o 13 wypić tą kawę bez problemu i nikt nie stoi nade mną i nie mówi wracaj do pracy, ale są takie momenty, że tą kawę trzeba wypić dopiero o 21 na przykład, dlatego, że trzeba robić jeszcze do 2 w nocy później. Nazywam się Marcin Barczewski, jestem właścicielem firmy Fachu Meble. Z wykształcenia jestem technologiem drewna. Czy moja praca mnie kosztuje dużo stresu? Tak. Niestety tak i to jest troszeczkę w dzisiejszych czasach walka, największa walka z czasem. Ciągle gonimy czas, ciągle ten czas nam ucieka, ciągle mamy go za mało. W początku moja żona była przyzwyczajona, że większość czasu poświęcam firmie i pracy niż znajduję go na dom i tak dalej. Natomiast jak się urodził syn, po prostu trochę jego dzieciństwo mi uciekło przez pracę i nie miałem okazji w wielu przypadkach być, na jakichś tam wielu przedstawieniach, no bo niestety musiałem wybrać albo przedstawienie, albo pracę. Zrobiło się tak, że każdy dzisiaj chce mieć szybko, chce mieć już i jakby narzuca tempo, które jest niemalże niemożliwe. No i potem firmy nie mają wyboru, akceptują to tempo i muszą się z tym zmierzyć. Nazywam się Tomasz Wódzik, jestem właścicielem firmy Forma Meble. Że zostałem stolarzem, no gdzieś jak to dziadek strugał deskę, to kazał na niej usiąść, bo się deska nie będzie ruszała. I to strugiem ręcznym dziadek strugał, a ja na tej desce siedziałem. Ta miłość do stolarstwa chyba przez 4 litery weszła. No i dziadek niestety już nie żyje, ale po nim zostały narzędzia. Dziadka życzenia były takie, żeby te narzędzia do mnie trafiły, bo ja ich
nie zniszczę i nie wyrzucę na złom. Kiedyś było ciężko z narzędziami, miał taką inicjatywę zawsze, jak już znalazł jakiś złamany pilnik, to gdzieś go oprawił, jakiś kawałek brzeszczotu, nożyka, igłę, to zawsze wszystko miał uprawione w swoje ręcznie robione rękojeści. Kiedyś meble były wykonywane metodą ręczną, więc zajmowało to dużo czasu. Kolega mi opowiadał, że jak jego ojciec pracował w stolarni w czasie wojny, no to mówi, na jeden zestaw mebli, jak sypialnię klient zamówił, to oni w 3 ludzi robili tą sypialnię cały miesiąc. Ale za ten miesiąc to 3 ludzi miało wypłatę. Dzisiaj, jak klient zamówi sypialnię, to powinniśmy ją zrobić w 1 dzień. Na pewno to, co się zmieniło, to technologie, nie? Technologie poszły do przodu, bardzo nam ułatwiły pracę. Mam w muzeum mojego taty, są narzędzia mojego pradziadka Floriana, który był stolarzem i jak się popatrzy na tamtą wkrętarkę i moją wkrętarkę dzisiaj, to już można sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło, prawda? A rynek się rozwija bardzo szybko, więc staramy się nad nim nadążyć. Wprowadzając na przykład u nas szuflady blumowskie Allegra Boxa, które są już teraz 50% sprzedażą naszych kuchni, są produktem pro. Dostosowaliśmy też odpowiednie narzędzia do wykonywania tych szuflad. Na przykład kupiliśmy frezarkę, która nam pozwala frezować dna w celu ułatwienia pracy i widzimy to, jaki czas wykonania był szuflady przed zakupem tej maszynki, jaki czas stworzenia produktu jest wykorzystując to urządzenie. Przede wszystkim to daje nam zupełnie inną jakość produktu. Możemy to wykonać bardziej precyzyjnie, bardziej dokładnie, szufladę, szafkę, cokolwiek. Jak ja mówię, na organizacji pracy się zarabia. Po co mamy robić coś 2 razy dłużej, jak możemy coś robić 2 razy krócej? Tak jak chłopakom mówię, róbcie porządek w hali, ale porządek w hali się zaczyna od porządku w głowie. Zdecydowanie stawiamy na uniwersalne rozwiązania, dlatego że upraszczają produkcję. Łatwiej jest mieć jedną prowadnicę, którą można na kilka sposobów zastosować, niż brać na stan kilka różnych prowadnic, jak można to zrobić jedną. Taki współczesny stolarz musi cały czas podążać za technologiami. Czy mówimy o centrum obróbczym, czy mówimy o programach do rozpisywania właśnie mebli, czy mówimy o nowoczesnych prasach, czy o klejniarkach. Więc jeżeli firma ma iść do przodu, to jeśli nawet ona jest oparta o tradycję i nawet wykonuje pewne prace w oparciu o tradycyjne, proste bardzo maszyny, to jednak cały czas ten rozwój technologii no po prostu musi być. To jest przyszłość. Dynalogiem się głównie posługujemy do produkowania mebli. Rozpisuje nam formatki na rozkroje, więc automatycznie wpisując kuchnię do dynalogu, to otrzymujemy zestaw akcesoriów potrzebnych do tej kuchni, potrzebujemy zestaw formatek potrzebnych do tej kuchni, no i otrzymujemy wszystkie rysunki techniczne, jak tą kuchnię złożyć, łącznie z każdym nawiertem, z każdym elementem. Jest to uproszczenie. Jest to duże uproszczenie dla osoby, która składa dane zamówienie i która wydaje towar z magazynu. Technologia jest w meblach nieodzowna. Już nawet nie chodzi o samo wzornictwo, bo wzornictwo też się zmienia, ale technologicznie to jest kwestia kilku zmian w przeciągu roku na pewno. Jak się poznaliśmy? Miałem wypadek samochodowy i lekarz mi zalecił, żebym pływał dużo, a żona była w stroju kąpielowym akurat.
A to już pewnie wam powiedział, że poznaliśmy się na basenie. I nie mogłem się odczepić od niej, krótko mówiąc. Tak się poznaliśmy. Nie, mówią tak, że dobra żona sama odchodzi po 7 latach, ale w sumie nie chciałbym, żeby moja odchodziła, bo mi jest z nią dobrze. No, mamy wspólne życie przede wszystkim. Nie żyjemy obok siebie, tylko my żyjemy razem. Wspólne pasje. Nie znam drugiego małżeństwa, które spędza ze sobą tyle czasu, co my. I niektórzy, przeważnie wszyscy się dziwią, jak to jest możliwe. Przecież jak ja bym z żoną pracował cały dzień, to się to źle skończyło. Musimy się widocznie lubić na tyle, by ten czas móc spędzać ze sobą w takiej mierze. Natomiast ważne jest to, że dzielimy wszystkie i radości, i troski wynikające z firmy. I to jest dla mnie bardzo istotne. Czasem jest tak, że no, życie nam różne kłody wrzuca pod nogi i wtedy jest, że tak powiem, niezastąpiona pomoc właśnie, pomoc techniczna w stylu aplikacji, którą ma Bloom Easy Assembly, gdzie wystarczy sobie kliknąć na podnośnik, wybrać wysokość szafki i ona sama dopasowuje, pokazuje wszystkie otwory, wysokości. Ale jak się nie ma książki, nie ma aplikacji, to zawsze można zadzwonić do doradcy technicznego, który nawet jak jest gdzieś w Hanowerze na autostradzie, to się zatrzyma i na parkingu odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać. Wiesz co, kocha, jadę teraz samochodem, jestem na wczasach, ale wiesz, dawaj po prostu, ja ci wszystko powiem. I faktycznie wszystko mówi, także nie, przedstawiciel jest super. No tak, ja bardzo sobie cenię moich pracowników i bardzo jestem dumna z tych wszystkich realizacji, które wykonują, bo tak jak mówiłam, dla mnie to jest taka elita stolarska i myślę, że tak, że oni lubią wyzwania. Czuję takie bardzo duże wsparcie, że mam fajny, zgrany zespół. Być stolarzem to jest rewelacja. Ale młodzi muszą się uczyć i muszą się chcieć uczyć. Także doskonalenie, ciągły rozwój, jeżdżenia na szkolenia, cały czas się kształcę. Konieczne są takie ciągłe szkolenia, czyli doszkalanie się, zgłębianie wiedzy po to, żeby być na topie i też po aktualnych nowościach, które pojawiają się na rynku. Najczęściej spotykamy się z klientem premium w momencie, kiedy ja go obsługuję jako projektant wnętrz. Czyli mój klient, który wyszukuje mnie jako projektanta wnętrz, ponieważ widział gdzieś zrealizowane przeze mnie wnętrze, a jeszcze dodatkowo dostaje informację, że ta pani projektant ma swoją własną stolarnię i to, co wspólnie z klientem zaprojektuje, to też wykona, no to już jest taka wartość dodana. Witryna i oświetlenie robi swoje, przyciąga klienta, natomiast takie elementy jak publikacje, jak dobra strona internetowa, filmy, to w znacznej mierze pomaga klientowi uświadomić, jakie meble robimy. Bez dobrej reklamy praktycznie jest to niemożliwe. Wsparcie, które my otrzymujemy, to jest typowo takie marketingowe wsparcie, na przykład oklejanie samochodów. Szuflady, czy tam meble, czy część blatów, na to są odpowiednie emblematy, które my mamy i znakujemy te meble. Mój ojciec jest pan Kornik, ja jestem pan Kornik. Idziemy do sklepu, dzień dobry panie Kornik. Nazwa jest stara, bo tak zanim ja jeszcze zacząłem pracować sam na siebie, mój tata już pracował pod tym szyldem. I ogólnie chodziło zawsze o taką niebanalną nazwę. O coś ciekawego, coś, co przyciągnie wzrok i coś przede wszystkim wesołego, bo ludziom brakuje śmiechu. Także. Do dziś po 15 latach wracają klienci i mówią, że nie mogłem pana znaleźć, ale pamiętałem, że jakiś Kornik i gdzieś tam szukał w internecie i znalazł. My się wyróżniamy wyjątkową słownością. Stara poczta pantoflowa, nie jak dzisiejsza facebookowa, ale działa, bo tyle, co jesteśmy w stanie przerobić, tyle mamy klientów. No to była taka historia rodzinna,
jak to mój dziadek w wieku 12 lat zarzucił buty na ramię i poszedł szukać pracy. Zawędrował do Wiednia i tam go pewien stolarz przyjął na praktykę. Stolarnię wybudowała moja babcia Stefania w 22 roku. Jak skończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych, gdzie projektowałam jako swoją pracę dyplomową mebel, próbowałam swoje projekty realizować u kilku stolarzy i najczęściej albo byli nieterminowi, albo po prostu przychodzili i mówili: pani, to się nie da zrobić. Stwierdziłam, że to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli mają te projekty powstawać tak, jak ja sobie je wymyśliłam, to my to po prostu musimy robić sami. O córce, czym się zajmuje? No prowadzi ten kraft, tak? Robi meble. Jak jej to wychodzi? No myślę, że nieźle. No więc trzeba być tak, jak to się mówi, trochę bardziej ruchliwy w tym wszystkim, żeby nadążyć. No a ruchów jej nie brakuje. Namówiłam mojego brata, żebyśmy po prostu wskrzesili stolarnię, firmę prowadzoną przez mojego dziadka i przez mojego tatę, bo ona już wtedy, w tym czasie po prostu nie działała. Ja lubię połączenie kamienia ze stalą nierdzewną polerowaną, z fornirem naturalnym, z litym drewnem. Czyli to, kiedy sama uroda w bardzo prostych formach może już być zauważona w jakości i klasie materiału. Obecnie ten trend na rynku, jaki pojawia się i dążenie do tego, by kuchnie były bardzo designerskie, wykorzystywały bardzo nowoczesne materiały, tak jak na przykład spieki kwarcowe, sprawiają to, iż sami musimy szukać produktów do zamontowania tych frontów właśnie w ofercie na rynku. I na szczęście obecnie są już dostępne rozwiązania, tak jak cienkie zawiasy, które możemy z powodzeniem zamontować do tego typu frontów jako normalnie standardowy front w szafce. Mnie osobiście te wykończenia materiałowe, to jest to, co widzę, że to są naprawdę fajne materiały, ciekawe, takie pomysłowe, nowoczesne, ponadczasowe chyba też i dla mnie to jest najistotniejsze. Przyzwyczajeni byliśmy do tej pory do standardowych, srebrnych zawiasów. Rodziło to trochę komplikacji przy kuchniach takich bardziej topowych, gdzie jednak klienci zwracają uwagę naprawdę na każdy szczegół. No i problematyczne było montowanie jasnego zawiasu do ciemnych frontów. Teraz, w momencie, kiedy na rynku są zawiasy o ciemnej kolorystyce, zdecydowanie praca jest ułatwiona. No nie, to jest w tej chwili, słuchajcie, jakiś duży problem naszych czasów. Coraz więcej klientów ma po prostu problem z ilością rzeczy. I ludzie zaczynają te rzeczy po prostu kolekcjonować i te rzeczy do niczego im nie są potrzebne. Bo otwieram szufladę i widzę, że pani ma 4 obieraczki do ziemniaków. I ja ją wtedy pytam, czy ona używa wszystkich tych 4 obieraczek do ziemniaków i dlaczego ma je 4, a nie jedną. Zdarzyło mi się kilka razy klientom układać w kuchni rzeczy. Kazałem mi poprzekładać talerze, bo źle poukładała. I mówię, tak nie wolno, nie? Bo ona tak miała we wcześniejszej kuchni. Wy nie. I to jest właśnie tak, że czasami ci ludzie tego nie widzą. Im to po prostu trzeba pokazać. Te ubrania są źle przechowywane, że one są źle składane, że one źle są posegregowane. To trochę jest tak, że jak spotykają projektanta, to on jest takim lustrem. Organizery w znacznym stopniu ułatwiają po pierwsze organizację szuflady, bo tak się nazywają, więc taka jest ich funkcja, ale też sprawiają, że to wnętrze szuflady jest ciche, czyli wszystkie rzeczy, które są w nich poukładane, nie przemieszczają się. Głównie pracujemy na szufladach typu Legra Box, ponieważ mają cieniutkie, piękne ścianki, zarówno w białym kolorze, jak i antracytowym, brunatno-czarnym, jak i inoksowym.
cały czas mam takie poczucie misji, że muszę tych moich klientów uświadamiać też, muszę przemycać tam piękno, harmonię i to jest coś, co mi sprawia jakby ogromną taką satysfakcję w tym projektowaniu, bo ja im po prostu pokazuję, że takie zestawienie materiałów, taka kolorystyka, takie proporcje, one są po prostu piękne i tak to będzie fajnie wyglądało. Ja jestem w tej szczęśliwej albo nieszczęśliwej sytuacji, zależy jak na to spojrzeć, że to, co ja robię, moja praca zawodowa, to jest moje hobby, to jest moja pasja. Może kwestia jest takiego spokoju i takiej większego balansu i takiej równowagi pomiędzy życiem zawodowym, pasją, a życiem rodzinnym i do tego się dochodzi po prostu z wiekiem. I ja już to mam teraz. Przeprowadziłem się, to było pięknie, nie? Urodziło się moje pierwsze dziecko, później drugie. Ale zanim to drugie się urodziło, już wiedzieliśmy, że chcemy wychowywać to dziecko i chcemy pracować w jakimś fajnym, miłym miejscu, które z jednej strony może nas inspirować, z drugiej strony pozwoli nam odpocząć i pozwoli nam uciec od tego całego zgiełku, bo też wiadomo, praca pracą, ale życie życie. Jakbyście przeszli z tą kamerą tutaj dookoła, to widoki jak Mickiewicz opisywał. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wszyscy żyjemy w drewnie. Od lat. To stwierdzenie, że jest pięknie, panie Kornik, jest chyba najważniejsze, nie? Jak się obrabia płytę, no to jest zapach inny, a jak się obrabia drewno na stolarni, to stolarni pachnie drewnem i to jest prawdziwa stolarnia, jak czuć na niej zapach drewna. Kiedyś to było, powiedziałbym, stolarstwo moich hobby, a dzisiaj troszeczkę czasami trzeba odpocząć, więc mam też pasję, jeżdżę motocyklem, także zjeżdżamy Europę. Dzisiaj jedziemy do Warszawy. Jutro moja córka ma 2 lata, w związku z czym z tej Warszawy trzeba wrócić tylko właśnie po to, żeby jechać na te 2 latka. Także trochę się zmieniło. Gdzieś potrafię to rozgraniczyć i raczej staram się już intensywnie uczestniczyć teraz w domu w takich momentach, gdzie jestem potrzebny. Lubię mieć wolne wtedy, kiedy chcę. Lubię sam sobie organizować pracę. Czasami mi się nie chce pracować, to po prostu nie pracuję przez chwilę. Po to, żebym mógł pracować wydajnie i z satysfakcją wtedy, kiedy mi się chce. Nie ukrywam, że jak już widzę tą kuchnię wykończoną, gotową i klienta zadowolonego, bo to przede wszystkim chodzi o ten uśmiech klienta, to sama jestem zadowolona. No to jest wspaniałe uczucie, bo to nic nas jakby tak nie wzmacnia jak praca dla ludzi i później ich szczęście, zadowolenie, satysfakcja. Czyli to jest czasami późnym wieczorem, kiedy już ci klienci do mnie nie dzwonią, ale po prostu piszą SMS-a i mówią, że jest super, dostali to, co chcieli. To jest taki moment, że warto to robić i wiem, po co pracujemy wszyscy.